To nagranie zrealizowałem podczas podróży po Gwatemali. Z hotelu w miejscowości Antigua, Gwatemala, połączyłem się z Tomaszem Wróblewskim, który jest w Warszawie. I mieliśmy rozmawiać o politycznym trzęsieniu ziemi w Stanach Zjednoczonych. I o tym rozmawialiśmy. Ale pod koniec rozmowy, tam gdzie ja byłem, było prawdziwe trzęsienie ziemi. Zobaczycie Państwo moją reakcję. Zachowuję się dosyć dziwnie i mam twarz przerażoną, ale byłem przerażony. Niemniej udało mi się przeprowadzić rozmowę do końca. Nic się nie stało. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o początkach prezydentury Donalda Trumpa. Właściwie o trzęsieniu ziemi, które się zaczęło pierwszego dnia i które trwa i każdego dnia ma jakąś swoją kolejną odsłonę. Czy to wszystko składa się w całość i co to wszystko oznacza? O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich patronów. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie. To niezwykle ważne i to dzięki Wam ten program jest niezależny. Zapraszam wszystkich z Państwa, którzy chcieliby dołączyć do tego grona na mój profil w serwisie patronite.pl. Przypominam też, że codziennie rano od poniedziałku do piątku możecie Państwo słuchać Układu Porannego, serwisu informacyjnego, 6 pogłębionych informacji, a właściwie 6 krótkich analiz na temat 6 wydarzeń. Tyle zapowiedzi, już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Witam, kłaniam się. Czołem. Dzień dobry, Tomasz Wróblewski, dyrektor Warsaw Enterprise Institute. Tomku, pamiętam, spotkaliśmy się w 1992 roku, kiedy prezydenturę rozpoczynał Bill Clinton. To nie była twoja pierwsza, bo ty już byłeś chyba od 10 lat chyba wtedy w Stanach. Moja pierwsza prezydentura to byłem wolontariuszem, ochotnikiem w czasie drugiej kampanii wyborczej Ronalda Reagana, jeszcze na studiach. To jeszcze było na Reagana, no proszę. Dobrze, to powiedzcie, czy którakolwiek z tych prezydentur tak mocno się zaczęła? Było tyle decyzji, tyle wstrząsów, tyle zamieszania i tak ogromny wpływ na to, co dzieje się na świecie. Druga kadencja prezydenta Reagana była szokująca poniekąd, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, cięcia podatków, deregulację. To rzeczywiście był wstrząs i te zapowiedzi takiej bardzo już twardej polityki względem ówczesnego Związku Radzieckiego i też takie podobne poczucie, że Ameryka nie wykorzystuje swojej mocarstwowości, tak? Czyli że Ameryka pozostaje imperium, mocarstwem międzynarodowym z wpływami takim jeszcze w modelu rooseveltowskim, czyli przewodzi instytucjom, ale nimi nie zarządza. I właściwie Ronald Reagan taką wielką zmianę w międzynarodowej polityce zrobił, że praktycznie przejął te międzynarodowe instytucje. Od tej pory one działały pod dyktando Stanów Zjednoczonych. I poniekąd z tej perspektywy widzimy to samo. Ameryka pozostaje głównym graczem, tworzy ten parasol ochronny nad światem zachodnim i całą hemisferą zachodnią, ale jednocześnie utraciła wpływy i kontrolę nad instytucjami, których w dużej mierze kontroluje. I to jest ta narracja, którą Rubio i prezydent Trump stara się przekazać. Chce je odzyskać, żeby budować bezpieczeństwo i pozycję Stanów Zjednoczonych. Powiedziałeś na wstępie o szoku, wstrząsie. No, wstrząsienie ziemi czy szok to zwykle jest coś nieprzewidywalnego. Tutaj my jesteśmy zaskoczeni, że prezydent Trump pewne decyzje podejmuje, ale one były wcześniej zapowiedziane, były opisane w projekt 2025. W zasadzie wszystko, co na przykład dzieje się dzisiaj w USAID, czyli tej Agencji Pomocy Międzynarodowej, to było opisane.
i w zasadzie to były propozycje. Jest raczej rzecz, że nikt nie wierzył, że to się wydarzy. Ale projekt 2025 no to nie był jednak program prezydenta, tylko program stworzony przez część fundacji, która go wspierała, od którego on się odcinał i nawet mówił, że nie, to piszą jacyś tam ludzie. Ja nie wiem, czy to będę Trump się oczywiście realizował. odciął. Między innymi chodziło o kwestie kulturowe, także o aborcję, gdzie tam był bardzo takie ostre stanowisko w kwestiach przerywania ciąży, żeby zakazać jakimikolwiek warunkami przerywania ciąży i prezydent Trump się od tego odciął i stąd też że został tym zaskoczony tymi wpisami. Stworzył własną wtedy fundację America's First Foundation, która jest takim ważnym graczem, gdzie wielu osób z Heritage Foundation się znajduje. Przypomnę, że wstęp do projektu 2025 pisał obecny wiceprezydent Vance. Chciałem, żebyśmy zaczęli od tego, co się już zaczęło dziać, zanim właściwie Trump objął swój urząd, czyli w podejściu biznesu, wielkiego amerykańskiego biznesu do Trumpa. No bo poza tym, że ustawiła się kolejka do jego posiadłości w Mar-a-Lago i to w tej kolejce pokornie stali, dobijali się często ci, którzy raczej łożyli na demokratów i znani byli z niechęci do republikanów. Firmy, które wprowadzały taką kulturę woke, które wprowadzały wiele takich lewicowych polityk w swojej takiej publicznej działalności, zaczęły bardzo szybko od tego odchodzić. Liderzy, politycy na pewno, ale także liderzy wielkiego biznesu skazani są na to, żeby dokładnie wyczuwać trendy społeczne, ekonomiczne i pewne rzeczy wyczuwać. I rzeczywiście w tej rewolucji, którą mamy w tej chwili, może o tym za chwilę, dlaczego ona jest tak ważna, pojawia się wiele osób, które jeszcze niedawno były liderami tej całej polityki gender, wprowadzania zasad ESG, Environmental Social Governance, jeżeli chodzi o kierowanie się wskaźnikami klimatycznymi, społecznymi przy wycenie firm. To był Mark Zuckerberg, to był Jeff Bezos, to był na przykład Jeff Flink, twórca BlackRock, największego funduszu inwestycyjnego na świecie. To są też osoby, które teraz znalazły się za plecami prezydenta Trumpa i go wspierają. To, że ludzie tego pokroju zmieniają i to dość szybko swoje nastawienie, to jedyne świadczy o tym, że wyczuwają siłę tego żywiołu. Znaczy, że widzą, że zmiany, które zachodzą za prezydentem Trumpem, że to wszystko, co się dzieje, jest czymś więcej niż tylko jedną 4-letnią kadencją. Że to jest tak, że będzie wpływało na ich biznes. Jeżeli chodzi o ESG i ten Environmental Social Governance, to te zmiany zobaczyliśmy w Stanach Zjednoczonych wcześniej, kiedy Europa wprowadzała to jako swoje prawo i przepisy, które regulują funkcjonowanie europejskich, w tym polskich już firm, to Stany Zjednoczone albo Amerykanie głosowali nogami, czyli wycofywali swoje pieniądze tych wszystkich firm, które dodawały te wskaźniki. I ta presja na biznes była wcześniej. Czyli te zmiany to nie jest tylko Donald Trump, który swoją osobowością, charyzmą jakoś przysłonił to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale te zmiany następowały wcześniej. To samo dotyczyło cancel culture, to samo dotyczyło woke culture na uniwersytetach, na uczelniach. Stopniowe odchodzenie się. Rok wcześniej, rok przed jeszcze wyborami w Stanach Zjednoczonych mieliśmy decyzję Sądu Najwyższego, która uznawała, że wprowadzanie tych zasad affirmative action, czyli żeby dawać większe szanse na studia osobom kolorowym, czarnym,
właściwie mówią, ale także latynosom, jest niezgodne z konstytucją. I te zmiany postępowały. To nie jest tak, że samo wejście, pojawienie się na scenie politycznej, albo to już sam przed wyborami, taka silna prezencja Donalda Trumpa prowadziła zmiany. Ten proces następował znacznie dłużej. Przypomnę, że odchodzenie od Environment Social Governance, do ESG, tych wskaźników, które wymagają od firm, żeby nie tylko kierować się zyskiem, ale także tymi socjalnymi, społecznymi, klimatycznymi wskaźnikami, było procesem już wcześniejszym. Już od ponad roku Amerykanie głosowali nogami, wycofywali swoje pieniądze z firm, które wprowadzały te wskaźniki. Rok przed wyborami w 2023 Sąd Najwyższy także zdecydował, że stosowanie affirmative action, czyli tej zasady dającej preferencje czarnym Amerykanom, czarnym i latynosom przede wszystkim, jest niezgodne z konstytucją. I rok już wcześniej mieliśmy ten proces, kiedy uczelnie odwracały te całe zasady affirmative action, a z tym także DEI, czyli Diversity, Equity, Inclusion, czyli to zwłaszcza inclusion, że wszyscy mają te same równościowe prawa, że ten proces postępował. Zmieniała się także atmosfera wokół tego. Donald Trump genialnie potrafił wyczuć pewną atmosferę i zmiany, które zachodzą w społeczeństwie. To nie jest tak, że jeden człowiek tą rewolucję stworzył. I dlatego myślę, że biznes, zwłaszcza ten wielki, międzynarodowy, potrafi odróżnić, czym jest nastrój stworzony przez jednego prezydenta, który wprowadza się na 4 lata do Białego Domu, a czym są zmiany społeczne, które są znacznie szersze. I to, że Mark Zuckerberg, Bezos, Flink, wielu innych dołącza do Viveka Ramaswamy'ego, do Muska, raczej świadczy o sile tego żywiołu, jak mocny jest ten nowy trend. Teraz dla nas pozostaje pytanie, nazwać, co to jest ten proces. Tak? My skrótowo nazywamy sobie to populizmem, co pod niektórymi względami jest trafną, pod innymi względami złą nazwą, ale przede wszystkim jest to odwrót od liberalizmu. Od liberalizmu, który tak naprawdę bardzo silnie został ugruntowany już po upadku muru berlińskiego, po końcu zimnej wojny, i liberalizmu, który tworzony był z tych dwóch członów. No, cały system tej liberalnej demokracji oparty był na elitach. Z jednej strony liberalizmu ekonomicznego, wszystkich osób przekonanych, że możemy mieć postęp i możemy łagodzić konflikty społeczne między bogatymi a biednymi w ten sposób, że będziemy się cały czas rozwijać i będziemy mieli wzrost gospodarczy. Doskonale o tą książkę wydał ostatnio Daniel Susskind, właśnie Wzrost, pokazując tą pułapkę wzrostu, gdzie gubimy się w pewnym momencie i w pogoni za wzrostem zapominamy, co to jest społeczeństwo, co to jest naród, jak mamy rozwiązywać konflikty przez dialog, przez porozumienie, i zakładamy, że tylko wzrost gospodarczy będzie i zasypywanie pieniędzy pozwoli nam na zażegnywanie tych problemów wewnętrznych. To był ten ekonomiczny liberalizm, który w sumie zbankrutował po 2008 roku, kiedy okazało się, że mamy tak wielkie przepaści społeczne między pauperyzującą klasą średnią, tymi wszystkimi, którymi obiecaliśmy właśnie, że będą nadganiać za bogatymi, że nie byli w stanie. Kiedy zobaczyliśmy ogromną przepaść między możliwością, kosztami na przykład uczelni, a możliwością podejmowania pracy. Kiedy zobaczyliśmy, jak uciekają miejsca pracy z tych wielkich zagłębiów przemysłowych w środkowych Stanach, w Wielkiej Brytanii, Zagłębiu Rury, w Niemczech, Hamburg, Stuttgart, są miasta, które zostały dotknięte tym. I wreszcie ten liberalizm ekonomiczny, który był w koalicji z liberalizmem społecznym. Liberalizmem społecznym, który także zakładał, że postęp jest konieczny, ale odrzucał to, co w liberalizmie ekonomicznym było najważniejsze, czyli
tolerowanie różnic ekonomicznych. Liberalizm społeczny, to jeszcze z czasów Foucault i Sartra, twierdził, że wszelkie różnice społeczne i majątkowe muszą być zasypane metodami politycznymi i narzędziami administracyjnymi. I w miarę jak liberalizm społeczny zyskiwał wpływy, trochę jako antykapitalistyczna alternatywa dla liberalizmu ekonomicznego, widzieliśmy postęp tej ideologii, która miała swoją kulminację w rewolucji seksualnej i w takim pomyśle, że wszystkie różnice musimy zażegnać, włącznie z różnicami płci, podziałami rasowymi i że człowiek, nawet jeżeli mamy jakieś różnice biologiczne, różnimy się talentami, predyspozycjami, to wszystko to musi być zasypane albo stworzone pozory tego, że jesteśmy tacy sami. I doprowadziło i jeden liberalizm ekonomiczny i społeczny i ta presja na postęp w jakiś sposób zbankrutowały. To się zeszło w jednym czasie i powstała potrzeba stworzenia nowego pomysłu na rozwój. Tak? My żeśmy sobie to skrótowo w Europie nazywali populizmem. To można nazywać antyestablishmentem, ale generalnie jest on oparty o tę silną potrzebę odbudowy społeczności, taki dość konserwatywny ruch powrotu do narodu, do rodziny, do wartości, które są coś poza tym postępem, wzrostem ekonomicznym i tym wyrównywaniem różnic społecznych. I w Stany Zjednoczone, i w zasadzie tutaj dochodzę do geniuszu Trumpa, gdzie w zasadzie się zaczyna to, co Trump i jego otoczenie stworzyło. Mianowicie stworzyli koalicję dwóch grup. Żeby powstał ład społeczny, żeby powstała nowa propozycja porządku społeczno-ekonomicznego, politycznego, musimy mieć pewną koalicję społeczną. Znaczy te dwie wiecznie ze sobą skonfliktowane grupy, czyli te elity, arystokracja, burżuazja, intelektualiści, jakich nie nazwiemy, z masami, muszą w jakiś sposób w tej koalicji być reprezentowani. Tak jak mieliśmy liberalizm społeczny i ekonomiczny. Tak tutaj propozycja jest, czyli ten konserwatywny, narodowy, nazwijmy to sobie populizmem, ale ruch antyestablishmentowy. Po drugiej stronie nowa klasa elit cyfrowych. Tak? Tej rewolucji cyfrowej, która zmienia w zasadzie wszystkie nasze przestrzenie. I żeśmy gdzieś w pewnym momencie w Europie zwłaszcza zgubili ich z horyzontu. My mniej więcej wiemy, mówimy od nich, to są panowie od IT, eksperci od internetu, ludzie od podcastów, ale tak naprawdę my mówimy o nowej elicie. O ludziach, którzy budują coraz większy kawałek tego tortu gospodarczego i już zwłaszcza z wejściem sztucznej inteligencji mają największy wpływ na rozwój gospodarczy. I teraz Trump był w stanie stworzyć z tych dwóch grup, tych lordów, tej arystokracji cyfrowej i z tego ruchu narodowego koalicję. I to jest to, co podejrzewam, że ci najwięksi, najbardziej patrzący w przód, dalekowzroczni ekonomicznie i przedsiębiorcy widzą i dlatego stawiają na Trumpa. Jaki mamy problem w Europie, to mamy problem, że my nie mamy tej szlachty arystokracji cyfrowej. W dużej mierze za sprawą Niemiec, które nie zdążyły z postępem cyfrowym i zaniedbały to. To jest jakby sukces czy wada Merkel, ale nie tylko. I my mamy oczywiście ten ruch antyestablishmentowy, on jest narodowy, 2/3 państw europejskich w tej chwili albo ma rządy, albo ma najsilniejsze partie, które reprezentują te sentymenty, ale nie mamy tej drugiej nogi, tej gospodarczej. I to jest bardzo niebezpieczne w przypadku Europy. Ameryka przechodzi przez wstrząsy, przechodzi przez wielkie turbulencje. To nie będzie łatwa droga. To jeszcze
Ja mówię, co rano wstaję i czytam o nowych niepokojach społecznych. To potrwa jeszcze trochę, tak? I walka z zmianami imigracyjnymi na międzynarodowych frontach. Ale w Europie obawiam się, że może nam grozić to, co wielokrotnie nam groziło, że mamy bardzo silny antyestablishmentowy ruch, ale bardzo silny establishment w postaci Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, rządów takich demokracji liberalnej, bardzo silnie powiązanych systemowo, gospodarki, która jest taki wesoły autobusik. Tak? Elity polityczne i gospodarcze często się mieszają. Te spółki Skarbu Państwa, te wpływy państwa w gospodarce powoduje, że to ciężko jest o zmianę. Także nie mamy tego drugiego członu. Nie ma ten ruch antyestablishmentowy, nie ma partnera po drugiej stronie. No dobrze, a czy Tomek, przepraszam, czy nie widzisz w tym też pewnego niebezpieczeństwa? No, że właśnie tu pojawiają się nowe amerykańskie spółki Skarbu Państwa, w których właścicielko, nie szefowie, których można wymienić, tylko właściciele mają bezpośrednie przełożenie na rząd, albo rząd ma bezpośrednie przełożenie na nich, że mogą być traktowane w sposób specjalny. Czy nie widzisz w tym niebezpieczeństwa? Prezydent Biden w tej mowie końcowej powiedział, przestrzegał przed nową oligarchią. Dobrze powiedział nową, dlatego że mieliśmy starą oligarchię. Mieliśmy bardzo wpływowe elity lewicowe. Przypomnę, że wiceprezydent Harris w kampanii wyborczej na prezydenta zebrała 5 razy więcej pieniędzy niż Donald Trump. Skąd zebrała te pieniądze? Nie od właścicieli pubów, robotników i fryzjerów, tylko od wielkich międzynarodowych także korporacji. Ale korporacji starego modelu, tej starej, odchodzącej elit przemysłowych, które także to czuły i budowały swoje poparcie dla przyszłej, jak sądzili, demokratycznej prezydencji, który da im ochronę im przed tym zmianami. Tak? Poprzednie rządy, czy to za prezydenta Obamy, czy za prezydenta Bidena, miały potężne wpływy. Tak? Nie mówię już o takich osobach jak George Soros, prawda, który wpływał zarówno na wewnętrzną politykę amerykańską, jak i międzynarodową, bo to jest już takie imię owiane, mityczne na swój sposób. Ale byli inni, wspomniany Fink, tak, finansował wielkie projekty międzynarodowej Bill Gates. To są stare elity. I powiedzieć, że ten nowy, przyszły rząd będzie omotany oligarchami, to my zawsze to mieliśmy. Jeżeli popatrzymy na historię Stanów Zjednoczonych, budynki w Waszyngtonie, budynki Mellona, Rockefellera, DuPontów, to są wszystko stare arystokracje. Różnica między Europą a Ameryką polega na tym, że te nowe oligarchie przychodzą i odchodzą wraz ze zmianą epoki. Jest taki film, ja będę angielską nazwę, amerykańską nazwę tego Quiz się nazywał, to się dzieje w latach 50. I tam główny aktor, bohater jest profesorem Harvardu, jest niezwykłym intelektualistą i w takim teleturnieju telewizyjnym występuje i wygrywa wszystkie podejścia, wszystkie te rozdania teleturnieju, odpowiada na wszystkie pytania. No ale jest z takiej starej, właśnie arystokratycznej niemalże rodziny profesorów z Harvardu i rodzina go nazywa, że to nie wypada, tak? My jesteśmy trochę innej gliny, to nie wypada, żebyśmy tak w tej telewizji występowali. On postanawia odejść i rozmawia z wydawcą i ten wydawca mówi: nie możesz mi tego zrobić. Mamy 5 największych firm Ameryki, mówi, to są nasi sponsorzy i wymienia te firmy. Żadna z tych firm nie istnieje. Tych firm nie ma. To była stara oligarchia w latach 50., która już 2 razy to się przewaliło. Tak? W Europie, jeżeli weźmiemy nie tam z firm z lat 50., weźmy z 30. lat firmy, wszystkie istnieją. To jest właśnie ta różnica, że te oligarchie europejskie są rodzinnie powiązane z elitami politycznymi.
to jest wszystko tak splątane, że tylko rewolucje i wybuchy to zmieniają. Niestety takie ruchy jak faszystowskie, komunistyczne, które gdzieś już, gdzie ten system oligarchiczny nie jest w stanie tego utrzymać, to wybucha. I to jest problem Europy. To prawda, mamy nową oligarchię, ale ja wiem, czy ta stara oligarchia, która doprowadziła do tego, że Ameryka jest podzielona, spolaryzowana, skłócona, gdzie nawet sport przestaje jednoczyć, a dzieli ze względu na to, że dopuszcza się biologicznych mężczyzn do rywalizacji z kobietami. Szkoły podupadają. Taki wyszedł teraz raport, wczoraj chyba, State of the Union, jest taka grupa uczonych akademików z rozmaitych ścieżek życia i także osób, dawnych doradców prezydenckich, którzy raz co 2-3 lata wydają taki raport, w jakim stanie jest Ameryka. I oni na podstawie danych twardych i takich miękkich społecznych robili taki raport za ten rok i mówią, że Ameryka pozostaje w elitach międzynarodowych, jeżeli chodzi o poziom bogactwa. Tak? Jesteśmy, Amerykanie, jednymi z najbogatszych narodów na świecie. A z drugiej strony w kwestiach zdrowia, chronicznych chorób, w kwestiach konfliktów, rozwodów, problemów demograficznych, narkotyków, śmiertelności są na samym dnie. Coś poszło nie tak. Tak? I to jest ten zawód, o którym ja mówię, względem także starych elit. Te stare elity i ta dawna oligarchia doprowadziła do tego. Teraz, czy ta nowa technologiczna, ludzie, którzy często przyszli z samych dołów społecznych, przeszli tą drogę, musieli spierać się z oligarchią i z elitami dawnymi, przemysłowymi. Wbrew nim walczyć o finansowanie, walczyć o zaufanie banków, walczyć o klienta, walczyć o reklamy, które nie były, cały system pod nich przygotowany, a mimo to im się udało, czy one na jakiś czas przynajmniej, bo ich czas też kiedyś przyjdzie i odejdą, czy na jakiś czas nie są lepszą alternatywą? Bo to, że rząd amerykański zawsze będzie obudowany, jak mówimy, to K Street, czyli ta ulica lobbystów w Waszyngtonie, jakąś oligarchią, to wiemy. Jest Joseph Menzel taki napisał taką książkę właśnie o oligarchiach. I on pisze, że zawsze demokracja przedstawicielska, wcześniej czy później będzie musiała poddać się jakąś grupą wpływu oligarchii, niezależnie jaka ona jest. I oligarchii, która będzie mówiła, że przemawia językiem mas i reprezentuje tych najuboższych, a w rzeczywistości będzie narzucała swoje prawa i swoje żądania. Nie bądźmy idealistami takimi, nie miejmy złudzeń. Każdy system, czy Unia Europejska nie jest obudowana swoją oligarchią? Oczywiście, że jest. Pytanie tylko, czy nie przyszedł czas na zmianę? To, jak widać, przyszedł. Chociaż dla wielu ludzi to jest zaskakujące, jak bardzo głęboko jest ta zmiana, ale to właśnie chciałem zapytać o głębokość. Czy ta zmiana idzie też w dół, czy w dołach amerykańskich, wśród tak zwykłych obywateli, ta rewolucja kulturowa, która niedawno przecież poszła tak bardzo daleko w lewą stronę i tak bardzo było podzielone amerykańskie społeczeństwo. I niektóre miasta wyglądały w sposób szokujący dla ludzi, którzy tam przyjeżdżali, nie wiem, raz na 5-10 lat do Ameryki, przechadzając się po, nie wiem, ulicach San Francisco czy niektórych Los Angeles, byli zszokowani widząc to, co tam się działo. Czy teraz to się zmienia i czy jakby spójność, czy jakby wraca spójność społeczna w Stanach Zjednoczonych? Czy to jest akceptowane, czy te podziały się zmniejszają i jakby czy ta rewolucja pociąga za sobą wszystkich, czy tylko połowę społeczeństwa? Myślę, że to jest za wcześnie, żeby to powiedzieć, bo na razie jak powiedziałeś, ten szok, te zmiany, ta fala to jest dość powierzchowna. Dziesiątki tysięcy ludzi
odchodzi z pracy w administracji. My mówimy już dzisiaj nawet o 200 000 ludzi, którzy przyjmą prawdopodobnie propozycję, że mają 8-miesięczny płatny urlop. Co w Ameryce nie do pomyślenia, tak, nie ma takich urlopów. Ludzie mają 2-tygodniowe wypowiedzenia, zwykle po 20 latach pracy. Także to 8 miesięcy w Ameryce to tak jakbyś dostał u nas w Polsce pewnie 3 lata wypowiedzenia. 8-miesięczne wypowiedzenia i to przyjmują. Czyli ta gruba warstwa dawnych elit, tego deep state odchodzi z szeroko rozumianej administracji, następuje ta wymiana. I na pewno jest mnóstwo ludzi rozgoryczonych i sfrustrowanych. Mamy zamieszki w Los Angeles, mieliśmy napięcia w innych miejscach, to są protesty przeciwko deportacji nielegalnych emigrantów. Będziemy mieli niepokój związany z wyłączeniem dofinansowania niektórych gałęzi, zwłaszcza związanych z OZE przez rząd. Będziemy mieli klimatystów przerażonych tym, że na nowo zaczyna się wydobywać ropę i gaz. Także tutaj te niepokoje będą. Natomiast na dziś sentymenty, tak jak możemy wnosić po wskaźnikach ekonomicznych i takiego optymizmu społecznego mierzonego w PMI, to one dominują. Tak? Znaczy Amerykanie są bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość niż jeszcze pół roku temu. Natomiast to jest rewolucja. To jest głęboka zmiana. Nie łudźmy się, że to przejdzie łatwo i to będzie trudne. To, że Donald Trump na razie ma sukcesy, to nie znaczy, że nie będzie po drodze porażek i że nie będzie ofiar. Ja nie mówię o śmiertelnych ofiarach, ale że tu będą przegrani w tym. Tak? Jak w każdej wielkiej zmianie i wielkiej rewolucji. W Stanach Zjednoczonych politolodzy mają taki termin wybory tektoniczne. Tak? Wybory tektoniczne przyjmuje się do takich postaci jak Thomas Jefferson, który z federalistycznej Ameryki stworzył republikańską republikę tak naprawdę. Andrew Jackson, prezydent w latach 30. XIX wieku, który jakby rozbił tą dawną arystokrację północy i finansjerę i powiedział, że Ameryka musi się rozwijać równomiernie, także małe miasteczka, i wpuścił do Białego Domu weteranów wojny wyzwoleńczej. To będzie William McKinley, na którego tak często powołuje się Trump, który rozpoczął wielką ekspansywność Ameryki. Tak? W wojnie w Hiszpanii zajął Filipiny, Guam, Kubę, Panamę. I on zaczął projekt panamski tak naprawdę. To będzie prezydent Roosevelt, który takiej najnowszej historii, chyba jedna z większych rewolucji społecznych, który stworzył instytucje demokratyczne w Ameryce. Także, że nie tylko państwo, które jest zarządzane przez silnego prezydenta, ale także trwałe instytucje, które dają jakąś ciągłość państwu. To są te instytucje, które poniekąd teraz Donald Trump rozmontowuje, ponieważ były. No i prezydent Roosevelt, który także stworzył to pojęcie amerykańskiej mocarstwowości, czyli po 1945 roku Stany Zjednoczone zbudowały na swój wzór tak naprawdę zachodni ład i porządek międzynarodowy, opierając go właśnie na tych demokratycznych instytucjach międzynarodowych. No i wreszcie Ronald Reagan, który tą przewagę, mocarstwowość amerykańską przekuł w jednobiegunowy układ, czyli podporządkował sobie te instytucje, które od tej pory tak naprawdę były instrumentem, narzędziem Stanów Zjednoczonych do demokratyzacji świata i zmiany świata. To były te tektoniczne prezydentury i pod tym względem uważa się, prezydentura Donalda Trumpa będzie tektoniczna. Ja wspomniałem, że byłem w czasie drugiej kadencji Ronalda Reagana w Stanach Zjednoczonych jako student i trochę z takiej wdzięczności za to, co robił dla Polski, działałem w Teksasie jako ochotnik w jego kampanii wyborczej. Mam gdzieś znaczki jeszcze, zaraz może pokażę. I
Ronald Reagan miał strasznie dużo wrogów. Ja jak patrzę teraz na te ataki i w Europie, i na świecie, i takie budowanie wizji, że zaraz wybuchnie trzecia wojna światowa, że to zrujnuje Amerykę. To jest ta sama narracja, którą pamiętam z lat 80. w Stanach Zjednoczonych. To samo mówiano o Reaganie. Niektórzy z moich kolegów mówili, żeby na przyjęciach nie mówić, że studenckich, że działam w kampanii Reagana, bo nikt nie będzie ze mną rozmawiał. Tak? To była ta sama atmosfera. Dzisiaj nam się wydaje, Ronald Reagan, jedna ze wspanialszych postaci w historii zachodniego świata. Wtedy było gorzej niż Trump dzisiaj. Także tam były ofiary, byli przegrani, byli ci, którzy go nienawidzili. Ale jeszcze raz, to była pokojowa zmiana, rewolucja kulturowa, rewolucja, zmiana elit, zmiana oligarchii, która przeszła pokojowo. My niestety w Europie nie mamy dobrych doświadczeń pokojowych zmian. Jedyna taka zmiana pokojowa, która jest rzeczywiście pewnym fenomenem w Europie, to jest rozpad Związku Radzieckiego. I to, że w Europie Środkowej udało się to przeprowadzić pokojowo, relatywnie pokojowo i wprowadzić nas do Europy Zachodniej. I to jednak zmiana dużo potężniejsza niż zmiana prezydenta, nawet tak spektakularna, z jaką mamy do czynienia obecnie. A powiedz, na ile twoim zdaniem to, co się dzieje, to jest przemyślana bardzo głęboko praca dużego zespołu ludzi i teraz wcześniej to jest bardzo konsekwentnie wdrażane? Czy to jest tak, że jest jeden facet, o którym budzi, jak wiadomo, wiele kontrowersji, no bo zachowuje się często w sposób kontrowersyjny, nieprzewidywalny, ale tak sobie wymyślił, no to ja teraz tak zrobię, odwrócę cały ten trend i po prostu każdego dnia coś tam ogłasza, ale to jest jego indywidualna, tak naprawdę jego indywidualna praca, jest jego osobowość, jego pomysły mniej lub bardziej szalone. No bo z tego, co słyszę, jak powstaje nowa administracja, no to nie jest tak, że ten zespół był przygotowany, że do dzisiaj wiele stanowisk nie jest jeszcze obsadzonych i trwają tam ciągłe jakieś walki, targi i jest dużo chaosu wewnątrz i jak rozmawiałem z kilkoma osobami, które tam mają pojęcie o tym, co się dzieje w środku, to mówią, że tam jest dużo chaosu i że ten chaos będzie. Nie? Tak się przewidują, że tak jak było za pierwszego Trumpa, no tam też wiadomo, to się działo, że teraz wcale nie będzie tego mniej. Twoim zdaniem, na ile to jest spójnie przemyślane przez grupę ludzi, a na ile to jest no po prostu niezwykle silna osobowość jednego człowieka, który bardzo impulsywnie wprowadza rzeczy, które gdzieś tam głęboko w nim się działy. Ja myślę, że są dwie rzeczy. Jedna, tak jakby ramy i kierunek tego jest dość dobrze przemyślany. Myślenie o geopolityce, o polityce ekonomicznej, zarówno wewnątrz kraju, jak i polityce zagranicznej, o systemie edukacji, o całej roli Stanów Zjednoczonych w świecie, że jest to dobrze przemyślane. Poniekąd przemyślane jest też chyba ta dziwne zachowanie i nieprzewidywalność Donalda Trumpa. Trochę jak była nieprzewidywalność Ronalda Reagana, tak, który potrafił wyjść niby dowcipem powiedzieć: panie i panowie, właśnie nakazałem zbombardowanie Moskwy. Żartowałem tylko. Tak? To są takie rzeczy, które potrafił zrobić i potrafił wywrócić wszystko do góry nogami. Prezydent, niejako jest to pewien element, ten chaos, tej niepewności dla zarówno przyjaciół, jak i wrogów Stanów Zjednoczonych. Chaos i to zamieszanie także wybija wszystkich z pewnej rutyny, takiego założenia, że zaraz wszystko będzie normalnie. To jest też to, że te pierwsze miesiące, pamiętajmy, że Donald Trump nie ma już drugiej 4 lat kadencji, to on musi to wszystko wykonać szybko, a tak naprawdę w ciągu 1 roku. Potem
to będzie to, co Amerykanie nazywają lame duck, czyli właściwie prezydent, który już jest za słaby, żeby cokolwiek przeprowadzić, ponieważ wszyscy już ustawiają się pod kolejną administrację i specjalnie nie zwracają na niego uwagi. To już ma rok. Dlatego myślę, że ten chaos jest częścią procesu. Taka arbitralna decyzja o zawieszeniu całej USAID, czyli tej Agencji Pomocy Międzynarodowej, niezależnie od tego, jakie będą tego konsekwencje. Wprowadzenie kilku osób, które wprowadzają chaosu, tak, na przykład do Departamentu Zdrowia Robert Kennedy, tak, no, to na pewno jest szok i zamieszanie, tylko o to też chodzi prezydentowi Trumpowi, tak, żeby te elity od dziesiątek lat, instytucje farmaceutyczne, firmy farmaceutyczne, wielkie koncerny, które są już tam mocno poukładane, żeby wybić z pewnego rytmu i stworzyć poczucie niepewności i zmusić do myślenia inaczej. Tak? Trochę jak te cła nałożone na Kanadę i Meksyk, żeby zmusić ich do innego działania, do zmiany myślenia. Także chaos, jakby zaplanowany chaos oczywiście będzie dalej chaosem i zamieszaniem i to będzie się pojawiało. Wiele z tych procesów, które się dzieją, tak jak powiedziałem, projekt 2025 jest. Ja poniekąd przyglądałem się temu trochę z boku, jak te rozmowy prowadziły i ta dyskusja o Deep State to właściwie była jedna z największych wyzwań dla tego projektu, jak pokonać Deep State, tak? I to jest tego pokłosie. Natomiast jeszcze raz, no, to jest rewolucja społeczna, kulturowa, ekonomiczna. Mamy nową epokę rewolucji cyfrowej, która zmienia wszystkie dziedziny naszego życia. I w Europie najbardziej się temu opieramy, jeżeli chodzi o to, jak zmieni się polityka. Politycy bardzo bronią tego bastionu. Ale ten dawny model polityki, taki XIX-wieczny naprawdę, czyli silne, wodzowskie partie, gdzie 2-3 osoby zarządzają, gdzie decydują o listach wyborczych, decydują o pieniądzach, na których opiera się państwo. I to państwo jest tak naprawdę całkowicie przepełnione tą partią. Tak? Partia decyduje, to nie jest tylko Polska, to jest cała Europa. O tym wszystkim, co dzieje się w państwie, co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa, to są znowu bardzo spersonalizowana jest ta polityka. Przestaje funkcjonować dobrze. Widzimy to właściwie we wszystkich krajach europejskich, jak nie dają sobie rady z tą rewolucją informacyjną i cyfrową. Nie nadążają za naciskiem i presją. Kto mówi dzisiaj o walce z dezinformacją? Kto mówi o wprowadzaniu tych wszystkich przepisów, które są tak naprawdę niczym innym, tylko sformalizowaną cenzurą? Jakbyśmy je nie nazwali, TSA, walka z dezinformacją, to jest cenzura. Tak? Klasyczna cenzura. To są politycy. To są politycy i związany z nimi establishment starej daty dziennikarzy, ewentualnie tego wielkiego biznesu, który także jest z nimi powiązany. Nie słyszymy o masowych demonstracjach ludzi na ulicy, żeby walczyć z dezinformacją, albo żeby wprowadzić cenzurę, bo oni się czują niebezpieczni w swoich domach. My nie mamy tego problemu. To jest ta ostatnia enklawa, która rewolucja cyfrowa nie objęła. Właściwie wszystkie zawody, wszystkie grupy społeczne zostały nią dotknięte i ten proces trwa wraz z rewolucją sztuczną inteligencją, będzie przyspieszał. Jeżeli to gdzieś ktoś blokuje, to politycy. Partia Donalda Trumpa i zarówno z jego osobowością jest inną partią. To jest już partia, ona się dalej nazywa republikańska, ale ona zarówno jeżeli chodzi o poglądy, zarówno o ludzi, którzy tam są, jak i wreszcie jak to funkcjonuje ta partia, to jest partia rewolucji cyfrowej. Mniej pieniędzy znalazło się na potrzeby kampanii wyborczej, natomiast znacznie większy ruch w YouTubie, w tych rozmaitych programach influencerów YouTube'owych, na Twitterze,
na Facebooku. Tam to się toczyło. I Trump potrafił się dostosować do tego. Opluwany, oczerniany, nie zagłuszał tej debaty, tylko się w nią włączał. Zupełnie inne podejście niż demokratów. My na razie partie polityczne tego nie bierzemy. Myślę, że w ciągu 5-10 lat, chociaż tempo zwykle tych zmian jest szybsze niż jesteśmy w stanie przewidzieć, ten stary model partii politycznych wyleci w powietrze. My za 10 lat nie zobaczymy już klasycznych partii. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że decyzje polityczne, procesy społeczne będą zupełnie inaczej podejmowane. I politycy to wiedzą. No, zwłaszcza to widać, wpływ Donalda Trumpa jest potężny nie tylko wewnątrz Stanów Zjednoczonych, o tym mówiłeś Tak. Przez ten czas, ale też właśnie na całym świecie. Tak? Największym wydarzeniem Europy ostatnich tygodni były wybory w Stanach Zjednoczonych i właściwie cały czas, każdego dnia wszystko to, co robi Trump, jest największym wydarzeniem w Europie, bo odbija się w Afryce, na Grenlandii. Tak. W Kanadzie, w Meksyku, prawda? I teraz, no i czy twoim zdaniem, tak, ja chciałem cię poprosić o taką refleksję właśnie o tych działaniach geopolitycznych, no bo to tak jest, no mówienie z jednej strony to oczywiście można z tego kpić, bo to brzmi dosyć irytująco, kiedy zapowiada, prawda, prezydent Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie to przejmie Kanadę, potem przejmie Panamę, teraz powiedział, że przejmie strefę Gazy, co brzmi kuriozalnie, no bo on nie przejmie, znaczy trudno sobie, już nie wiem, czy możemy cokolwiek mówić, że się nie stanie, ale no wydaje się jednak trudno, żeby zmusił 2 miliony Palestyńczyków, żeby nagle opuścili to miejsce, którego nie chcą opuścić, no, ale to zapowiada i to już zapowiada w sposób poważny, tak, razem z premierem Izraela. Plus Grenlandię, prawda, czy twoim zdaniem tak by to, co za tym stoi? Jaka jest ta myśl główna stojąca za tym wszystkim i co z tego realnie może się zdarzyć? No bo jak widać dosyć szybko wojny celne z Kanadą, pierwsza odsłona wojen celnych z Kanadą i Meksykiem zakończyła się w ciągu, nie wiem, parudziesięciu godzin. Najpierw były działania super odwetowe, a potem bardzo szybko się porozumieli politycy. Nie wiadomo, co będzie dalej, tak? Ale no jest to bardzo niekonwencjonalny sposób działania. Jak widać w przypadku przynajmniej Kanady i Meksyku dosyć skuteczny. Czy to jest spójne? Jaka jest tego myśl główna i jakie to będzie miało długofalowe konsekwencje? Mamy taką wszyscy tendencję, że na podstawie tego, co dzieje się tu i teraz, lubimy myśleć o tym, co będzie w przyszłości. A tak naprawdę wiele wydarzeń z przyszłości określone jest kontekstem historycznym. Prezydent William McKinley, o którym wielokrotnie wspominał Donald Trump, nie tylko także w czasie kampanii wyborczej powiedział, że Filipiny powinny znaleźć się pod amerykańskim protektoratem, a nie pod starą kolonialną Hiszpanią. Nie tylko mówił o Kubie i o Guam, ale także mówił o tym, że Panama powinna być miejscem, które będzie miejscem przeprawy i rozwinie handel. Kiedy to mówił, to mam gdzieś jeszcze zachowane, zrobiłem skany takich karykatur jego. Tak? Jak to próbuje sobie owinąć cały świat dookoła palca, wszyscy się z tego śmieli. Ostatecznie to się stało faktem jeszcze za jego życia. To jest pewne rewolucyjne zmiany, wydają nam się szalone, natomiast z lotu ptaka prezydent Trump chyba mówi nam przede wszystkim, że zmienił się porządek świata. Niektórzy analitycy, lewicowi analitycy lubią mówić o nowym porządku świata, o wielowymiarowym, wielobiegunowym świecie. Tak naprawdę my tego nie widzimy.
tej wielobiegunowości. Widzimy na razie dwubiegunowość, a tak naprawdę dalej jednobiegunowość Stanów Zjednoczonych, ale jeżeli to już Chiny versus Stany Zjednoczone. Ta dwubiegunowość, która jest w innej formie. I tak też to widzi chyba Donald Trump, który uważa, że świat będzie coraz bardziej dwubiegunowy, gdzie Stany Zjednoczone odgrywają rolę jednego tutaj mocarstwa. Nie może liczyć na Europę, która jest rozbrojona zarówno militarnie, jak i intelektualnie i ekonomicznie. Nie bardzo może liczyć na Australię, może trochę na Japonię, ale to jest stosunkowo za małe. Dalej niewypróbowany jeszcze dostatecznie w bojach sojusznik. Nie może liczyć na Indię, natomiast może liczyć na to, że Chiny będą rzeczywiście potencjalnie groźnym rywalem. Jeżeli Stany Zjednoczone mają być tym główną osią zachodniego pokoju, to świat, mówi Donald Trump, musi działać pod nasze dyktando. Na początek musimy stworzyć sferę bezpieczeństwa dla Ameryki, która będzie sięgała od Panamy do Grenlandii. I to, co mówi nam o Panamie i Grenlandii, to niezależnie jak to się potoczy, to nam mówi, żeby nikomu na Ziemi nie przychodziło do głowy mieszać się w nasze interesy w Panamie, czy stawić nogę na Grenlandii. Mówi także rzeczy, które nie przebijają się w przypadku Grenlandii w polskiej narracji ani w Europie, co jest pewnym zaskoczeniem dla mnie, ponieważ on kilkakrotnie powiedział, mówi, popatrzcie, to małe duńskie państwo, które nawet nie stać na to, żeby dobrze wyposażyć Danię w siły zbrojne i administrację, cały czas pozostaje mocarstwem kolonialnym i cały czas rości se prawa do tego terytorium. Ja im proponuję zapłacić duże pieniądze za to, żeby dokonać wolnych wyborów i żeby Duńczycy sami zdecydowali, gdzie chcą być. Ja im chcę za to zapłacić. W narracji, jaką mamy, to się reprezentowane jest, ja chcę kupić Grenlandię. Tego nie mówi Donald Trump. Donald Trump mówi, ja chcę zapłacić, żeby tam zrobić wolne wybory. Niech oni sami zdecydują, czy chcą być protektoratem Stanów Zjednoczonych, czy tego małego kraju, który ma tam kilka, jak on to powiedział, zaprzęgów psich, które jeżdżą w kółko i to raczej mała szansa, żeby obroniły ich przed łodziami podwodnymi. No, oczywiście nie jest to prawdziwie jak na terytorium, liczbę ludzi, jest to potężne państwo z niezwykle silną gospodarką i całkiem niezłymi siłami zbrojnymi też. No w każdym razie to jest ta narracja. Sprawa gazy rzeczywiście jest szokiem, nawet w najbliższym otoczeniu prezydenta Trumpa, trochę też dlatego, że stoi w sprzeczności z jego wcześniejszymi deklaracjami tego izolacjonizmu i nie włączania się, interwencjonizmu, nie włączania się w konflikty międzynarodowe, bo to raczej mówi o ogromnym zaangażowaniu Ameryki i dużej zmianie. Natomiast to też jest sygnał dla Iranu, dla innych państw, że oni już tam nie będą mogli budować swoich sieci wpływów. Zanim Donald Trump powiedział to o gazie, zapowiedział, że pierwsza wizyta jego międzynarodowa będzie w Arabii Saudyjskiej. Zwracam na to uwagę. Znaczy, że buduje, wszyscy byli zaskoczeni, myśleli, że to będzie rozmowa o ropie. Nie, myślę, że to będzie rozmowa o gazie. Jak zbudować sojusz dla zupełnie nowego układu tam. Przebudowy Izraela w większe, silniejsze państwo. Także to będziemy jeszcze, myślę, że to się będzie rozgrywało. Natomiast oczywiście, że nie wszystkie te zapewnienia skończą się tak, jak byśmy chcieli. Natomiast jak na razie wszędzie widzimy ustępstwa. I Donald Trump może pozornie mówi rzeczy, które wydają się szalone, ale też potrafi czytać liczby. W przypadku Meksyku i w przypadku Kanady
Mamy coś, co ekonomiści nazywają monopson. Monopson, czyli monopol handlowy, gdzie 77% eksportu Kanady zależy od importu Ameryki i 78% Meksyku zależy od importu do Stanów Zjednoczonych. Monopson to jest taki system trochę jak mają Czechy i Niemcy. Czyli Czechy są krajem totalnie zależnym od Niemiec, ponieważ 34 czy 35% gospodarki czeskiej zależy od eksportu do Niemiec. I monopson to jest to, że ten kraj, który to dyktuje, narzuca, to on dyktuje. I to wiedzą Kanadyjczycy i wiedzą to Meksykanie, dlatego tak szybko zgodzili się na ustępstwa, które mogą się wydawać niewielkie, ale których nie chcieli zrobić, zanim to nastąpiło. Niemcy bardzo dobrze potrafią wykorzystywać swój monopson względem Czech, względem Polski, chociaż ta zależność Polski względem Czech to jest zaledwie 28%, tak? Zaledwie, no ale też dużo. I to, jak my się zachowujemy, to co byśmy nie powiedzieli o Donaldzie Tusku, to nie jest tylko jego widzimisię. Tak? To jest jednak duża zależność naszej gospodarki od niemieckiej, o czym przekonały się poprzednie rządy PiS-u, kiedy próbowały walczyć z Niemcami i rzeczywiście co i róż się potykały o Komisję Europejską, rozmaite przepisy i tak dalej. Tu jest monopson, ten kraj, który uzależnia sobie inne państwa. Unia Europejska w 20% zależy od Stanów Zjednoczonych, 21%. I to też jest bardzo dużo, bo to jest newralgiczny eksport, zwłaszcza Holandia, Niemcy, Holandia jako reeksport technologii. I to jest ten reeksport najbardziej zaawansowanego przemysłu i technologii, od których zależy ten najbardziej rozwinięty przemysł w Europie. I Europa też to wie. I dlatego mowa jest o ustępstwach. Ameryka nawet jeszcze nie powiedziała konkretnych, nie zaproponowała sankcji, a już wiadomo, że będziemy ustępować. I Stany Zjednoczone postanowiły skapitalizować te swoje przewagi, te, które ma, uważając, że za chwilę będzie za późno. Czyli najpierw zbudować bardzo silny zachodni układ, gdzie wszyscy mają jasność, kto tym rządzi. Jeżeli ktoś płaci, to rządzi. I na podstawie tych zależności zmusić te kraje do wydawania 5% na zbrojenia, do przygotowania się do ewentualnej konfrontacji, ale takiego przygotowania się, żeby innym się odechciało konfrontować. I do stworzenia, żeby te pieniądze amerykańskie także przekładały się na dobrobyt samych Amerykanów. I to jest ta główna myśl. A reszta to jest to, co mówiliśmy, chaos, wrzucanie coraz to nowych rzeczy, ale wszystkie one są jakby, składają się na ten jeden obraz. To jeszcze na koniec jedną wątek Ukrainy wrzucę i ta ostatnia właśnie rozmowa na temat tych dostępu do metali ziem rzadkich na Donbasie, co w Ukrainie mówiło się o tym od dawna, znaczy jakby ta propozycja wychodziła, nie wiem w jaki sposób ona była przekazywana, ale ja ją słyszałem już kilka miesięcy temu, jak wydawało się, że Trump wygra, znaczy już po zwycięstwie wyborczym Donalda Trumpa. I teraz no to jak popatrzymy, co to oznacza, no jeżeli on rzeczywiście chciałby korzystać z tych zasobów, no to oznacza jedno, że musi do nich zdobyć dostęp. A zdobyć dostęp to znaczy musi wypchnąć Rosjan dosyć daleko od miejsca, gdzie dzisiaj są, co wydawało się kompletnie niemożliwe. Twoim zdaniem on rzeczywiście będzie do tego dążył i to, no bo to oznacza kompletnie inne podejście, to znaczy wysłanie tam bardzo potężnej pomocy, żeby Ukraińcy mogli odbić tę ziemię. No, rozumiem, że rozpoczęliśmy negocjacje z Rosją i zaczynamy podbijać stawkę. I informacja, którą dostaje Moskwa, to jest to, że Ameryka ma interes w tym,
nie tylko moralny, bo może w to Putin nie uwierzyć, ale ma interes w tym, żeby nie pozwolić Rosji skorzystać z tej agresji. Tak? Na poziomie moralnym, etycznym mówiliśmy, kraj, który jest agresorem, nie może być nagrodzony za to, że był agresorem, nie może dostać tych ziem i terenów, które zajął. Tak? Putin prawdopodobnie nie wierzy w moralność Trumpa i w jego etyczne myślenie, tylko wierzy w handlowe. Teraz usłyszał, że on ma interes handlowy, interes biznesowy w tym, żeby Rosja się tam wycofała. I to zrozumie. I rozumiem, że to jest podbicie stawki, że my chcemy pokoju, ale my tak naprawdę nie chcemy pokoju dla pokoju. My chcemy tych surowców. I teraz pomyślcie, jak się dogadać z nami, żebyśmy dostali to, co chcemy. Może Krym będzie wasz, bo tam nie ma surowców, ale tutaj to jest nasz interes. I myślę, że to jest bardzo przemyślane i dobrze chyba będzie trafiało do Putina, że ten cwany Trump, on wie, czego chce. Jemu w ogóle nie zależy na Ukraińcach, jemu w ogóle nie zależy na końcu wojny, jemu zależy po prostu na tych materiałach, na tych surowcach i Rosja musi coś zrobić, żeby mu zapewnić do tego dostęp. I jak to zrobi, to wojna może się skończyć. Jak tego nie zrobi, to on będzie dalej wspierał Ukrainę, żeby wreszcie to zdobyć. Myślę, że to jest bardzo groźny argument. Tak brzmi rzeczywiście groźnie i skutecznie, dlatego że jeśli trudno mi sobie też wyobrazić, żeby Putin ustąpił i powiedział, a nie, to proszę bardzo, to my się tu wycofujemy, to jakby to w ogóle nie jest to trudno sobie... Może Krym. Być może, ale po co Putin ma dzisiaj ustępować? Jakby jego wojska idą do przodu, więc musi najpierw Trump musi doprowadzić do tego, czy Ukraina musi doprowadzić do tego, żeby wojska rosyjskie znalazły się pod poważniejszą presją. Być może do tego doprowadzi. Poczekajmy kilka tygodni i zobaczymy, czy nie pojawią się nowe argumenty. A chociaż jak powiedzieliśmy sobie na początku, czy zresztą przed rozmową, mówimy to kilka tygodni, to może być tak, że wyłączy guzik koniec rozmowy i w ciągu 5 godzin pojawią się następne zrobiono jak wiadomości. w Departamencie Stanu Prac, w których jest spotkanie Trumpa z Putinem i potem rozmowy z Zeleńskim. Jakby wstępnie Zeleński otrzymał już podobno ramy tych propozycji, które będą przedstawione teraz Putinowi w takiej dość twardej rozmowie i potem z jakąś perspektywą w przyszłości zniesienia sankcji i potem w rozmowach z Zeleńskim. My tu mówimy o perspektywie do czerwca. Rozważana jest także wizyta prezydenta Trumpa w Warszawie, w okolicach szczytu państw Trójmorza. To jeszcze za tej prezydentury. Także tam jest jakiś stworzony harmonogram, w którym to wszystko się składa i te rozmowy także w trakcie tego miałyby być dalsze, jeżeli chodzi o Ukrainę, ogłoszone. I tam jest perspektywa do czerwca, która została narysowana, czyli te 100 dni, o których mówił Trump. Oczywiście pewnych rzeczy nie wiemy, innych się nie dowiemy, a inne się dowiemy po czasie, a inne nikt tego nie wie, będą właśnie wrzucone w ostatniej chwili pewnie. Natomiast to nie jest tak, że to jest zupełnie przypadkowe, tam jakiś program, plan tych rozmów został przygotowany. Tomku, bardzo, bardzo Ci dziękuję. To rzeczywiście mamy do czynienia z rewolucją i to rewolucją po części wywołaną wewnątrz Stanów Zjednoczonych przez, jak dopisałeś, powstanie nowej koalicji. To bardzo ciekawa refleksja. Dzięki Ci serdecznie. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Dzięki, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo. To wszystko. Ciekaw jestem Państwa opinii na ten temat. Napiszcie w komentarzach. Subskrybujcie Układ Otwarty. No jeśli uważacie, że warto wspierać, to wejdźcie na mój profil w serwisie patronite.pl i zostańcie patronami. Dziękuję bardzo. Do następnego razu.